Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Agatha Christie, zło, które żyje pod słońcem. Moi drodzy, wyszliśmy z posterunku policji, gdzie porozmawialiśmy sobie z porucznikiem. Spójrzmy na nasz dziennik. Odszukaj skarb Toma Cuttera. Wiemy, że w miejscu, w którym szukaliśmy, nic nie znaleźliśmy. Mianowicie, zaczęliśmy szukać nie w tym miejscu, w którym powinniśmy. Dlatego plan jest taki, żebyśmy ponownie powrócili na wyspę. Like a ride to the island? Tak, z miłą chęcią. Yes, please. Let's be off then. The home guard is an all old gents doddering around in their great war kit. There's quite a few lads like me who are itching to get into it, but weren't allowed to enlist. We train, we know how to fight. Nie pamiętam, w którym punkcie powinniśmy szukać, ale z tego, co mówił gościu w pubie, to najwyższy punkt widokowy na wyspie znajdował się w innym miejscu niż w tym, w którym byliśmy. North 20, east 19, then north 15. Let's see where we end up, shall we? 1, 2, 3, 4. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hastings, here too is the depression in the ground, remember? Dig, Poirot, dig! Luckily for you, Poirot is an expert gardener. You have seen my vegetable marrows. There! You've hit something! Tom Cutter's treasure is... 3 gold dots. Congratulations. At least they're gold. Oh, better fill in the hole, Poirot. Wouldn't do for anyone to injure themselves. Udało nam się zdobyć 3 złote lotki, moi drodzy. Prawdopodobnie te lotki będziemy mogli użyć na tablicy dorzutek. Tak mi się przynajmniej wydaje. I chyba tam w piwnicy, nie wiem czy to był poprzedni odcinek, mówiłem, że widać 3 otwory. Czyli to jest chyba dobry moment, żeby właśnie się tam udać i sprawdzić, czy faktycznie te lotki będą tam pasować. Zejdźmy zatem w dół. Tak, tutaj mamy 3 otwory. Pod 20. As you yourself would say, well played, Hastings. You have correctly deduced that Tom Cutter's Ton 80 was the key to unlocking their secret door. Thanks, old man. Mamy sekretne przejście. Czy znajdziemy tutaj ducha Toma Cuttera? Raczej wątpię w to. Voila! The ghost of Tom Cutter becomes someone wearing a coat covered with luminescent paint. Podobne zabiegi były stosowane w Sherlocku Holmesie. Footprints everywhere. One man, no ghost, passed along here many times. I to dokładnie w tym Sherlocku, który ogrywaliśmy ostatnio na kanale. I tam była taka misja dodatkowa, która była gdzieś w magazynach. Tam też ktoś przebierał się za duchy. Dobra, widzę, że ślady się urywają gdzieś tam dalej. The footprints of a man passing to and fro many times? I mamy rozwidlenie. Powinniśmy iść na lewo czy na prawo? May know, my friend Hastings. I could blunder about in these tunnels for hours while who knows what crimes are committed in my absence. I need some means to ensure I am traveling in the proper direction. No właśnie, mamy 3. albo 4. rozdział i jeszcze ani razu nie było żadnego morderstwa. Czuję się troszeczkę zaniepokojony, bo gry z Poirotem właśnie polegają na tym, żeby rozwiązywać sprawy morderstw. A póki co, na razie nic takiego tutaj nie ma. May know. Dobra, nie mam zielonego pojęcia, czy iść tu, czy tu, zresztą Poirot i tak nie chce w żadną stronę iść.
Dlatego wydaje mi się, że powinniśmy stąd wyjść. Aczkolwiek temu płaszczowi bym się chętnie przyjrzał. Długi płaszcz pokryty farbą luminescencyjną. Dobra, wyjdźmy na zewnątrz i nie wiem, może powinniśmy się udać na posterunek policji ponownie. Powiedzieć, co udało nam się odkryć. Albo z drugiej strony odszukałbym też panią Marshall, która miała dla nas wykonać rysunek. Wcześniej znajdowała się w środku, dlatego też wejdę z powrotem do hotelu. Ale tym razem jej tutaj nie ma. Tu też jej nie ma. Ale to nie szkodzi, wyjdziemy na zewnątrz. Tutaj mamy kort tenisowy. Może tu ją gdzieś znajdę. O! Let her enjoy their sunshine, Hastings. Ale to jest ta młoda pani Marshall, ta starsza jest chyba tutaj. Madame Redfern. Oh, Monsieur Poirot, I have the sketch you asked me for. Merci, madame. Dobra, to była pani Redfern. Mówiłem, że mi się będą te wszystkie imiona i nazwiska tutaj myliły. W każdym bądź razie mamy portret Johna Norta. A, wygląda jak taki typowy zabójca. Dobra, jak wygląda nasz dziennik? Niby wszystkie zadanka mamy wykonane, ale tak jak powiedziałem, udam się z powrotem na zatoczkę i udam się na posterunek policji. Mam portret potencjalnego mordercy, o ile w ogóle dojdzie tutaj do jakiegoś morderstwa. There is no need to disturb Mademoiselle Darnley. Ale mamy za to lotki, udało nam się też coś odkryć. Let him observe his non-existent birds in peace. Hello? Need the sea tractor, do you? Tak, w istocie. Yes, please? On me way. This sea tractor is a rare contraption, isn't it? When the Smuggler's Rest was first built, they used to ferry folks over by boat. But the current across the causeway here can be powerful at times. When they updated the hotel in 1932, I think it was, they had the tractor built. High tide, low tide, strong current or no. The tractor, she just plows along, keeping us high and dry. It's a miracle of modern engineering, I calls it. W porządku. Tak jak mówiłem, udajmy się na posterunek policji i porozmawiajmy z tym porucznikiem? Mógłbyś przesłać szkic do Scotland Yardu celem identyfikacji? Could you send a sketch to Scotland Yard for identification? Be glad to. I've seen the fellow about. You think he's up to no good? I do. I'll try to have an answer for you this afternoon. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Jestem ciekaw, czy ten płaszcz też będę mu mógł pokazać. Nie mogę. Czyli wychodzi na to, że czegoś jeszcze nie wykonaliśmy. Albo z kimś musimy porozmawiać. No mamy tutaj kilku nowych podejrzanych, zdecydowanie. Jest major. Halo, panie, odkryłem coś. Pański pies jeszcze nie wrócił? Your dog? He has not returned? No, and I'm a bit put out with you and Major Barry. Did you stick that mad cat of Mrs. Hughes on him? Well, it was not the outcome I intended, I assure you. Yes, well, I'd ask you to leave well enough alone in future, Mr. Poirot. I told you Baskerville needed no training. Good day to you, Monsieur Bagby. Yeah, if you'd like a game of darts, just ask. Spokojnie, rzutki to my mamy, ale złote. W sumie to już ich nie mamy. I trochę mnie to niepokoi, bo zostawiliśmy te złote rzutki w tamtym miejscu. Pub jest teoretycznie zamknięty, my mamy do niego klucz, ale gdyby weszła tam niepowołana osoba, to mogłaby sobie te rzutki przywłaszczyć, a biorąc pod uwagę fakt, że są złote, to pewnie też sporo warte. May I help? No, merci. No merci. Czy będę mógł wysłać jakiś telegram? Pewnie też nie. How may I be? I would like to... Of course, sir. I książki pewnie też żadnej nie będę mógł wypożyczyć, no bo po co?
Czyli wychodzi na to, że muszę z powrotem cofnąć się na wyspę. Być może jeszcze z kimś muszę porozmawiać. Like a ride to the... Yes, please. Let's be your... This sea tractor is 19... Chyba że faktycznie nie obadałem jeszcze wszystkiego tutaj. Zejdę ponownie w dół. Postaram się obadać wszystkie ślady, które tutaj napotkam. The footprints of a man passing to and fro many... Ale oprócz tego płaszczu, to nie widzę niczego tutaj ciekawego. Ale te ślady idą w tą stronę, a nie w tą. May know my friend Hastings? I could blunder about... Poirot, spójrz na ziemię. Dlaczego tego nie możesz dostrzec? Tutaj nie ma żadnych śladów. Obstawiam, że gościu poszedł w tą stronę. Jeszcze tutaj mamy zapaloną latarnię. Książka Ptactwo Devon. Mapa hotelu. Mamy też piłkę tenisową. Łopatę. No nie, ale tutaj nic więcej już dostrzec nie mogę. Znaczy ja dostrzegłem, ale Poirot nie może. To z kim w takim razie mógłbym jeszcze porozmawiać? Gdzie ewentualnie się udać? Mademoiselle Brewster, you have had a pleasant morning? Good morning, Mr. Poirot. Well, I was, until somebody chucked something at me from the balcony up there. O, mademoiselle, zająłem się morderstwem Millie. Mademoiselle, I have looked into Millie's murder. And? I believe I have found the one responsible for her death. Who was it? Colonel Weston is having his men follow up on certain facts I placed before him. While I cannot tell you with absolute certainty, nevertheless, the indications are very strong that the one they will question is our man. Every instinct tells me he is the man, and I promise you he will be brought to justice. Mr. Poirot, I can't tell you how much this means to me. She was a good friend to you, young Millie. Yes, she was. She was an innocent. Mr. Poirot, I can't bear it when the innocent suffer. You have the good heart, mademoiselle. I am happy I was able to assist you. Czym w panią rzucono? Something was thrown at you? I was having my usual morning swim at about 10:30, when all of a sudden, whoosh, something hit the water very near my head. You do not know what it was, the projectile? No, I would have swum down for it, but the water's pretty deep here, and my ears won't take the pressure. If you'll excuse me, it's time for my row. The exercise will do me good. W porządku, nie będziemy panience przeszkadzać. Ktoś w nią czymś rzucił. Czy my jesteśmy w stanie dostrzec coś z tej wody? No nie. Ale nie podoba mi się to. W dalszym ciągu dyrektorki tutaj nie ma. Hastings? Ale my się tu już wszędzie rozglądaliśmy. Latched tight. No. No. Quite sick. Dobra, nigdzie wejść nie mogę. Chyba po prostu wyjdę na zewnątrz i postaram się porozglądać po okolicy. Może z kimś będę mógł jeszcze zamienić słówko. What are... Tu zejść nie mogę. There is no need to dis...
I swim like the dolphin. I simply do not wish to swim at the present moment. Beach is certainly empty this morning. I believe Captain Marshall will be swimming shortly. Everyone else off on excursions, I expect. Major Barry wanted to go into Knightsbridge if his car was fixed. O, major ma sprawę w Kingsbridge? The Major? He has business in Kingsbridge? Oh, he was complaining of the lack of privacy when using the phone in Lethercombe Bay post office. I can't imagine what he has to be so secretive about. Can you, Oakley? No, darling. Państwo nie wybrali się na wycieczkę? You do not take the excursion? I was saying to Mr. Gardner only this morning, we simply must make an excursion to Dartmoor. It's quite near and the associations are all so romantic, aren't they, Oakley? Yes, darling. I've always wanted to visit the Dartmoor prison. Nie dziarga pani na krawędzi dziś rano? You do not knit at the ledges this morning? No, Miss Darnley was there before us and didn't seem to be in the mood for chatting. So we came here. Didn't want to disturb her, did we, Oakley? No, darling. Samochód został naprawiony. The motor car, it is repaired. Oh? Isn't that splendid, Oakley? Yes, darling. Oakley, I don't believe I've got that second shade of purple wool. It's in the second drawer of the bureau in our bedroom, or it might be the third. Yes, darling. Good morning, Mr. Redfern. I don't see anything good about it. Goodness, he's in a mood. Dobra, porozmawialiśmy sobie na wszystkie tematy. Ale w dalszym ciągu nie mam zielonego pojęcia, co robić dalej. Moje wszystkie zadania, które miałem wykonać, są wykonane. Może ja powinienem wrócić do swojego pokoju? Albo podsłuchać czyjeś drzwi. Czekajcie. Tutaj mogę zapukać, tu mogę zapukać. Zapukać, zapukać, zapukać. Pokój majora Barego. The door. O, tutaj mogę coś podsłuchać. The door is locked, but I can hear the voices from within. Perhaps... Weźmy zatem nasz stetoskop, który wykorzystywaliśmy już wielokrotnie. Ktoś pisze na maszynie do pisania. I say, Poirot, he seems to be typing up quite a storm. Hello. Somebody's having a bath. Leaving it rather late in the morning, weren't they? You have done well, Hastings. Perhaps a misstep or two here or there, but overall I give you high marks indeed. Thanks, Poirot. Very decent of you. But now, your mettle will be tested. Recall where each suspect was last seen. I have marked their positions on the map here. As you probe their alibis, we will update the map so that perhaps you can see who had the most opportunity to kill Madame Marshall. And do not neglect the inhabitants of Lethercombe Bay. They may also have information of importance. I'll be thorough, old man. You can count on me. Excellent! And of course, if you find yourself unable to progress, we will consult the magic of the Finger of Suspicion. Magic my eye. But at any rate, it's time now for a fifth clue to its secret. The clue is magnet. Magnet. At last, a clue that suggests something useful. I am glad the clue it pleases you. I shall place it next to the Finger of Suspicion. Use it as you will. When you are ready, my friend, we will return to Seadrift Island. It is now late morning. W sumie to jestem gotowy i prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z morderstwem. The time it is precisely 11:40 when the rowboat with Patrick Redfern at the oars and Emily Brewster in the bow rounds the headland into Cutter's Cove.
Hello? Who's that? It looks like Mrs. Marshall. So it does. We don't want to land here, do we? Oh, plenty of time. That's odd. Why is Mrs. Marshall lying in the shade? Hello, Arlena? Mademoiselle Brewster senses something. The body, the way it lies. There is something unnatural in the angle of the outspread arms. Arlena? Monsieur Redfern too, he hesitates. And then... No. Arlena! No! Is she... She's dead! Oh, God. She's been strangled! Arlena! I was in my room, as yet unaware of the tragedy. Coś mi się wydaje, że kiedy tylko wyjdziemy ze swojego pokoju, to od razu dostanę informację o morderstwie. Albo i nie. Nikogo tutaj nie ma. Zejdźmy zatem w dół. Oh, Monsieur Poirot. I'm sorry, my nerves. Madame, has something happened? Don't you know? The police have been here for an hour at least. The police? In Cutter's Cove. It's Mrs. Marshall. She's been murdered. Please, please excuse me. Troszeczkę tak jak z tą sytuacją niemiłą, która wydarzyła się w dniu wczorajszym w Poznaniu. Przed hotelem doszło do morderstwa. Jeden gościu zastrzelił drugiego, a potem sam popełnił samobójstwo. Chodziło pewnie o kobietę. Jak myślicie, czy w tym przypadku też chodzi o kobietę? O jakąś miłość? Tylko że w tym przypadku nie zginęli mężczyźni, a kobieta. Ja myślę, że to jest sprawa dla prywatnego detektywa. Dobra, poczekajcie, gdzie jest zatoka Cuttera? To nie było tutaj. Czy to było gdzieś tutaj na dole? Poczekajcie, zresztą zamieńmy z wszystkim słówko. Please, not now, Monsieur Poirot. My wife is too distraught to speak. Rozumiem, czyli wszyscy wiedzą na wyspie o morderstwie, tylko nie my. My, jako prywatny detektyw, jak zwykle dowiadujemy się ostatni. Mr. Poirot, there you are. Mademoiselle, what has occurred? It's Mrs. Marshall. Mr. Redfern and I found her in Cutter's Cove. She's been strangled. Mademoiselle, may I ask you a question? Certainly. Czy nie przewiozłaby mnie pani łodzią do zatoki Cuttera? Can you row me to Cutter's Cove? Mr. Poirot, after your efforts to find Millie's killer, I'll row you any time you like. You need only ask me. Climb in. Oh, Poirot, at last. Listen,
You know how strapped I am right now with the evacuation, the home guard, and now fifth columnists? If you could leave the investigation, I would be in your debt. I will help in any way I can, my friend. Thank you. You just missed Dr. Neaston, the coroner. My men have done a cursory search of the cove. We'll be back shortly to collect the remains and with equipment to do a better job. Kto cię wezwał? Who called you? George Strum, bathing beach attendant, showed up on my doorstep. Miss Brewster sent him. As luck would have it, Neaston was with me, so we came right over. Co doktor Neaston stwierdził na temat godziny zgonu? What could Dr. Neaston tell you about the time of death? He put the time of the murder at somewhere between 11:15 and 12:20, just before Redfern and Miss Brewster showed up. The cause of death was strangulation? Oh yes, no doubt about that. The handprints are very clear on the neck. Neaston may be able to tell us more after the autopsy, but it's pretty clear a very strong pair of hands did that to her. That's all I have for now. Poirot, I hate to drop this thing in your lap like this. Do not concern yourself, my friend. Look around all you like. Make sure everyone knows you speak with my authority. I'll do a background check on everyone on the island. I should have a report for you at the police station later this afternoon. Thank you, Colonel. I to mi się podoba. Będę mógł w końcu zbadać zwłoki. Dobra, co my tutaj mamy? Kapelusik. This is certainly significant. To bardzo istotne. Ale że co, że ja coś będę mógł na tym użyć? Na przykład nożyczek? I'll just snip a piece of the fabric from the hat. Nie mam zielonego pojęcia, do czego mi się to przyda. Arlena's coffee flask. Termos Arleny. Może będziemy mogli z niego zdjąć odciski palców. Hello, something was dumped here. What does it smell like, Poirot? Coffee. Czyli ktoś pił kawę. You aren't going to look at her face, are you? The investigator of murder cannot be squeamish, Hastings. Still, if you assure me of the facts, there isn't any real need, is there? As you wish. I state categorically that Mrs. Marshall was strangled to death by a very powerful pair of hands. Nie tam. W Sherloosie to by pokazali całą twarz, zwłoki, rozkrajaliby ją. What? Oh, Poirot. May I put to you some questions, Monsieur Redfern? Jak to się stało, że pan i Mademoiselle Brewster wspólnie pływaliście na łódce? How did you and Mademoiselle Brewster come to be rowing together? I asked Miss Brewster if I could join her. Why did you do that? Monsieur Redfern, there is no longer the luxury of playing the little games. Now is the time for truth. Arlene and I were accustomed to swimming together each morning. When I didn't see her on the beach, I went looking for her. She wasn't on the hotel. I saw Miss Brewster getting the rowboat ready. That's when I got the idea that if we rowed around the island, I might find her, Arlena. I offered to row first. We set off. O której godzinie pan tu przyszedł? What time did you arrive here? Sometime before 12. I don't know exactly. Proszę mi powiedzieć, co pan pomyślał, zobaczywszy panią Marshall? Tell me what you thought when you saw Mrs. Marshall. Well, I was put out, if you must know. I couldn't understand why she hadn't left me. I couldn't understand it at all. I rowed for the beach. I wanted to find out what she was doing. Co się stało po tym, jak łódź przybiła do brzegu? What happened after the boat beached? I called out to her, but she didn't answer. She just lay there. I went over to her. There was something strange. She was so still. I knelt beside her, touched her hand, then her arm. She didn't react at all. Then I lifted her hat. My God, her face, Poirot. It was dark, mottled, and those marks. Handprints on her neck. Steady. I'm sorry. She was so beautiful. How could anyone spoil that? Kto poszedł po pomoc? Who went for help? Miss Brewster. I had this idea. I wanted to protect Arlena. It's stupid, I know. She was beyond anyone's protection.
I sat near her, and couldn't take that, and came over here and waited until the police arrived. Is there anything you saw or thought that might help us? I'm sorry. Let me think. Take your time. There was one thing. I heard a noise while I was still over near Arlena. What was it? A clatter on the rocks near the ladder. Something falling. Not a rock, though. Something light. I may have more questions for you later. Czyli musimy zweryfikować to miejsce. A torn piece of green fabric. The same color as Arleny Marshall's hat. Przypadek? Nie sądzę. Czy będziemy w stanie porównać te dwa materiały do siebie? No wyglądają niemalże identycznie. That mud looks like it was placed there deliberately. And there's something shiny underneath. Okej. I say, a six-sided metal receptacle hidden by the mud. The mud must have been applied fairly recently, and the metal looks shiny, almost new. And that shape, it reminds me of something. It's like the receptacle for a winch handle you find on the mast of some sailboats to winch the sail up and down. A mi to przypomina po prostu otwór na imbusa. A smashed bottle with a bit of fluid left in it. And the fluid has the distinctive odor of an expensive perfume? I teraz pytanie, czy damskich perfum, czy męskich? Ale chyba damskich. Jestem ciekaw, kto by mi mógł powiedzieć coś więcej na temat perfum. Pewnie będziemy musieli przeprowadzić analizę chemiczną. Looks like a dart. The carving is quite old. Okej, ale nie widzę już żadnych elementów, które moglibyśmy wziąć do ekwipunku. An older ladder that has collapsed? Tu coś leży. Fajka. Can we speak a little later? Nie chce ze mną rozmawiać, to nie. Poirot will not be climbing up there. No tak. Jesteś tuściutki, więc pewnie byś spadł. Wracamy z powrotem na wyspę. I would like to put to you that... Of course. Jak to się stało, że pani i Monsieur Redfern wspólnie pływaliście na łódce? How did you and Monsieur Redfern come to be rowing together? After you saw me at Rocky Bar, I changed and was about to set out on my morning row when Mr. Redfern asked if he could join me. Czyli można powiedzieć, że mają to samo alibi. W sensie, no, tą samą wersję wydarzeń. O której godzinie pani tu dotarła? What time did you arrive here? We arrived on the beach at 11:45. We must have come in sight of the cove 5 minutes before that. Proszę mi powiedzieć, co pani pomyślała, zobaczywszy panią Marshall. Tell me what you thought when you saw Mrs. Marshall. Nothing at first. I assumed she was sunning herself. And then? Well, the first thing I noticed was she was lying as if she was sunbathing, but she was in the shade of the cliffs. Then, when Mr. Redfern called out and she didn't answer, that felt odd too. Once we were out of the boat, I could tell there was something unnatural in the way she was lying. Her arms. O której to było godzinie? What time was this? He wanted to row right round the island, so I checked my watch. It was not quite 11:30. Czy Monsieur Redfern często pani towarzyszył? Did Monsieur Redfern often accompany you? No, this was the first time. If you ask me, he was looking for Mrs. Marshall. He volunteered to take the oars first. Co się stało po tym, jak łódź przybiła do brzegu? What happened after the boat beached? Mr. Redfern and I approached Mrs. Marshall. I could see he thought the situation wasn't right as well. He knelt beside her, touched her hand, then her arm, then he started to lift her hat.
He saw her face and cried out. Kto poszedł po pomoc? Who went for help? I did. We both knew someone had to. I'm not the kind of woman who would ever admit to feeling fear, but I was secretly thankful when Mr. Redfern offered to stay with the body. I understand perfectly, mademoiselle. You must have reproached yourself. Czy widziała albo pomyślała pani coś, co mogłoby nam pomóc? Is there anything you saw or thought that might help us? No, I don't believe so. Yes, there is something. She was strangled, just like Millie and the other woman, Alice Corrigan. 3 women strangled in South Devon within a few months of one another. Can that be just coincidence? Anything is possible, mademoiselle. But I will agree that coincidence in this case seems highly unlikely. I may have more questions for you later. Of course. W porządku, ale chciałbym wrócić z powrotem na wyspę. Can you Of course. Tak, dziękuję pani. Yes? Jeszcze się dokładnie tutaj wszędzie rozejrzyjmy. Porozmawiajmy z wszystkimi postaciami. O ile w ogóle kogoś tu spotkam. Bo wydaje mi się, że biorąc pod uwagę fakt, że doszło do morderstwa, to ludzie raczej po wyspie się nie będą kręcić. Tu chodzi o ich bezpieczeństwo. Aczkolwiek jest ta młoda dama. Hello, Monsieur Poirot. I'm sorry. I know I should have stayed at the hotel, but I had to get away. It is of no matter, mademoiselle. I knew I should find you here. May I ask the questions? Yes. Can you tell me how you spent the morning? After breakfast, I came here to Sanctuary Cove with Christine, Mrs. Redfern. Kiedy to było? When was that? We started off from my room just before the half hour. 10:25. Co robiłyście po dotarciu tutaj? What did you do when you got here? I swam, then sunbathed, while Christine sketched the gully moors. Then later I went back in for a bathe, and Christine went back to the hotel to get changed for tennis. Czy lubiłaś swoją macochę, mademoiselle? Did you like your stepmother, mademoiselle? Oh yes, Arlena was kind to me. Czy twój ojciec kłócił się kiedykolwiek z twoją macochą? Did your father and your stepmother ever quarrel? Oh no, father doesn't quarrel with people. He's not like that at all. Czy masz jakiś pomysł, kto mógł chcieć zabić twoją macochę? Have you any idea who might have wanted to kill your stepmother? Well, I hate to say it, but Mrs. Redfern might want to. Her husband was in love with Arlena after all. Not that I think she would really want to kill her. I mean, she'd just feel that she wished she was dead. Monsieur Poirot, that isn't the same thing at all, is it? No, it is not at all the same. Ja na pewno sobie z nią zamienię słówko. O której godzinie pani Redfern cię opuściła? What time was it that Mrs. Redfern left you? 11:45. Are you sure of that time? Oh yes, she asked me. She didn't want to miss her tennis game. I looked at my watch. It was 11:45. It keeps very good time. I know I can't show you now. I left it in my room when I changed after bathing. Czyli opuściła ją w tą samą godzinę, w której doszło do morderstwa. Czyli to raczej nie ona zabiła. Kiedy wróciłaś do hotelu? When did you return to the hotel? Just about 1 o'clock. And then I heard about Arlena. Realizowałaś dziś receptę dla swojej macochy? You filled a prescription for your stepmother today? What? Oh, yes. Yes, I did. Just a while ago. Trinol. And where is the Trinol now? I put it in her room. There are evil people in the world. They need to be punished. But Mrs. Redfern isn't evil. I don't want her to get into trouble. She loves her husband, that's all. Don't you think? I think she loves him very much. Oui, mademoiselle. Look here, Poirot. There are quite a few more things we should be asking her. She clearly wasn't telling the truth about her feelings for Arlena, or about her father and Arlena never fighting. Hastings, that is a very troubled child. I think it would be very unwise to press her. Besides, there is still more we need to discover about the events at Miss Potter's school for the young ladies. Podoba mi się to, w jaki sposób Poirot prowadzi śledztwo. On jest taki obiektywny w stosunku do każdej postaci. Nie wyciąga pochopnych wniosków, nikogo nie oskarża, dopóki nie będzie miał całkowitych dowodów.
Czy kogoś tutaj spotkamy? Nope. Madame Castle. Mr. Poirot, Colonel Weston has informed me that I am to give you my full cooperation. He suggested that I allow you access to whatever you need in the hotel, no matter how private. I hope that does not distress you unduly, madame. Well, my duty to the owners, but I have little choice. Here is the master key. This will unlock any door in the hotel. Merci, madame. No i to mi się podoba. Będę mógł myszkować w każdym pokoju. Czy może pani zrelacjonować swoje działania pomiędzy za 15:11 a za 20:12 dzisiejszego popołudnia? Can you account for your movements between 11:45 and 12 this morning? Well, from 10 o'clock till 11:45, I was seeing to it the staff were all performing their duties. Then that the dining room was cleared and made ready for luncheon. That was until noon. It was a very ordinary morning until... Quite so. Czy któryś z gości zachowywał się w niezwykły sposób? Did you notice any of the guests behaving unusually? Let me think. Mr. Redfern seemed agitated, underfoot, asking if anyone had seen Mrs. Marshall. What time was this? Between 10 and 10:30, I would say. Proszę mi opowiedzieć o kanapkach i termosach z kawą przygotowanych rano dla gości. Tell me about the sandwiches and flasks of coffee prepared for the guests this morning. Mr. Lane asked for sandwiches and coffee. He was planning on hiking, I believe. Mrs. Marshall asked for coffee only. Those were the only requests this morning. How early are they put out on the table in the dining room? Directly after breakfast. No later than 9:30. I wonder if you would excuse me. This has quite unsettled me, I'm afraid. Of course, madame. She's rattled by more than the murder. You are correct, Hastings. The idea that I would have access to anything here in the hotel obviously includes the contents of her safe. Think she'll do a bunk? If she makes the... what was it you said? Think she'll try to sneak away? Oh, yes indeed. It is good that Colonel Weston is prepared to have her followed. No dobrze, porozmawialiśmy sobie z dyrektorką i jednocześnie recepcjonistką. I tu teraz też taka, może nie anegdotka, ale ciekawostka. Kiedy wczoraj doszło do tego morderstwa przed hotelem w Poznaniu, to rozmawiali tam z właścicielką tego hotelu. I wiecie co? Ona miała kompletnie to w dupie, że ktoś tam zginął przed jej hotelem. Ona się tylko martwiła o to, czy jej nowe lodówki i krzesła nie zostały uszkodzone. Po prostu brak wrażliwości, ale mniejsza z tym. Słuchajcie, moi drodzy, w tym miejscu kończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dzięki wielkie i do usłyszenia.